Koziorożce, witam Was serdecznie. Koziorożce słoneczne i ascendentalne. Tutaj Luiza, Astro Luiza i przygotowałam dla Was odczyt na wrzesień 2024 roku. Jaki jest motyw przewodni dla koziorożców na wrzesień? Transformacja osobista i rozwój kariery, czyli to, co koziorożce lubią najbardziej. Zaczynamy miesiąc, tak naprawdę zaczniemy jeszcze przed wrześniem, 29 sierpnia mamy Wenus w Wadze. Wenus wchodzi do Wagi, do Waszego 10 domu kariery. Rewelacyjny tranzyt na poprawę wizerunku zawodowego, na harmonijne relacje w pracy, na harmonijne tworzenie relacji w pracy, no i możliwość awansu, ogólnie możliwość dostania nowych projektów, możliwość uznania w grupie. To jest bardzo, bardzo dobry tranzyt, więc jeśli na przykład chcielibyście przepchnąć jakieś swoje pomysły, negocjować podwyżkę, kochane koziorożce, od 29 sierpnia jest to czas dla Was na to, jak najbardziej. Ale z drugiej strony, 1 września mamy wejście Plutona do koziorożca. Co to oznacza? Ten Pluton w koziorożcu, no myślę, że mógł też dać Wam popalić, ale ja wiem, że koziorożce są bardzo wytrzymałe, więc być może nawet sobie nie zdawaliście z tego sprawy. Teraz jest moment na to, żeby zwrócić uwagę, co się działo przez ostatnie 15 lat w Waszym życiu, jeśli chodzi o Wasze cele osobiste, o Wasz wizerunek, o Waszą tożsamość i ogólnie o Wasze cele życiowe. Jak chcecie być postrzegani przez świat, jak Wy postrzegacie ten świat, jaki jest Wasz filtr na świat. Przez ostatnie 15 lat koziorożec był pod wpływem Plutona. W styczniu tego roku Pluton przeszedł do Wodnika, czyli wreszcie ulga, wszedł do Waszego domu pieniędzy. I już te transformacje, które miały się tam zadziać, takie trochę kłody pod nogi być może, one się przeniosły do innego obszaru życia. Teraz warto jest się zastanowić nad tym, ponieważ mamy tą retrogradację Plutona, co się zmieniło, jeśli chodzi o właśnie moje cele życiowe, o moją tożsamość, o to, jak postrzegam siebie, jak chcę być postrzegany i zobaczyć, jak ta transformacja przebiegła. Czy jest coś jeszcze, co chcecie domknąć w tym temacie? To jest ten główny aspekt tej retrogradacji. Przez jeszcze 2,5 miesiąca do końca listopada będzie właśnie ten Pluton w koziorożcu, a następnie on już sobie wyjdzie i wejdzie do Wodnika i będzie tam przez 20 lat. Więc koziorożce, wykorzystajcie ten czas, żeby się pożegnać z tym Plutonem w pierwszym domu, zakończyć tą transformację osobistą. No i myślę, że to będzie taka kropka nad i tak naprawdę, takie dopięcie tematu. 2 września mamy Nów w Pannie, to jest Wasz dom 9. Jeśli myśleliście nad rozpoczęciem edukacji wyższej, nowych kursów, ale takich kursów zawodowych, związanych z Waszą filozofią życiową lub związanych z podróżami, na przykład też języki obce lub związanych z wierzeniami, nie wiem, pobyt w ashramie. Świetny czas na to. Ten Nów w Pannie będzie bardzo wspierający, więc dobrze jest tutaj zasiać jakieś ziarenko, jeśli szukaliście momentu, żeby rozpocząć albo coś nowego w zakresie edukacji, dalekich podróży, wierzeń, filozofii życiowej, religii, rozwój duchowy. To jest bardzo dobry moment. 4 września Mars wchodzi do Raka, to jest Wasz dom 7. I tutaj tak. Mars jest planetą maleficzną, on przynosi nam wyzwania w życiu. Z drugiej strony Mars to jest nasza wewnętrzna motywacja. To jest to jest ta planeta, która nas pcha do tego, żebyśmy rano wstali. Oprócz naszej witalności, czyli Słońca. Ale to jest zadanie Marsa. To jest nasz wewnętrzny wojownik. Więc jak on wchodzi do Raka, czyli Waszego domu relacji partnerskich, relacji 1 na 1, również relacji biznesowych, warto tutaj uważać na napięcia w związkach. Również jeśli chodzi o właśnie te relacje biznesowe, to są związki 1 na 1, małżeństwo i biznesowe. Uwaga na napięcia, ale z drugiej strony może być też większa aktywność. Może być też czas na asertywne postawienie na siebie w tych związkach. Więc wykorzystajcie tą energię Marsa, żeby asertywnie, ale też bez konfliktów tworzyć takie relacje,
z których będziecie zadowoleni. Oprócz tego mamy 9 września przejście Merkurego do Panny, to jest Wasz dom 9. O domu 9 już mówiłam, jak omawialiśmy nów w Pannie, więc tutaj dobry czas na to, żeby przede wszystkim przeanalizować, gdzie chcielibyście na przykład wyjechać, co chcecie odwiedzić, jaką edukację jeszcze chcecie podjąć. Być może chcielibyście zacząć pracę na uniwersytecie lub doktorat, bo to jest nasza edukacja wyższa. Lub nagle zaczniecie uważać, że ta edukacja nie jest Wam do niczego potrzebna i wolicie podróżować albo zmienicie zupełnie swoją filozofię życiową. To jest ten tranzyt Merkurego w Pannie, to jest dobry moment, żeby właśnie przeanalizować i też komunikować, bo Merkury to jest nie tylko to, jak myślimy, ale też nasza komunikacja. Oprócz tego, co nas czeka? Jesteśmy dopiero w połowie miesiąca. 15 września mamy trygon Wenus w Wadze do Jowisza w Bliźniętach w domu 6. Co to oznacza? Przede wszystkim korzystny to jest tranzyt, jeśli chodzi o Wasze zdrowie, o Wasze codzienne obowiązki, pracę, możliwość poprawy sytuacji zawodowej. Pamiętajcie, że Wy macie od 29 sierpnia macie Wenus w Wadze i teraz 15 macie ten trygon. Wykorzystajcie to, jeśli chcecie rozmawiać o podwyżce, jeśli chcecie rozmawiać o nowych obowiązkach w pracy, o zmianie obowiązków w pracy, o nowych projektach. No, wykorzystajcie ten trygon, bardzo ładny. Myślę, że może Was mocno tutaj wspomóc w zakresie właśnie pracy, kariery i również zdrowia. Czyli mamy sytuację zawodową i Wasze zdrowie. Jeśli planujecie rozpocząć jakiś nowy nie wiem, plan treningowy, to jest bardzo dobry moment na to. No i też jeśli planujecie na przykład nie negocjować podwyżki, ale chcecie mieć więcej czasu wolnego, może chcecie pracować 30 godzin w tygodniu, a nie 40, chociaż ja nie wiem, czy koziorożce to akurat nie z taką chęcią, z taką chęcią by pracowały mniej, ale no, to jest dobry moment na to, żeby zadbać właśnie o swoje zdrowie. Bardzo wspierający tranzyt. Co nas jeszcze czeka? 17 września mamy zaćmienie Księżyca w Rybach w domu 3. I pamiętajcie, jak mamy zaćmienie, to nie robimy nic nowego, nie tworzymy nic nowego, przyglądamy się temu, co się dzieje. Zmiany w komunikacji i relacjach z bliskim otoczeniem. Patrzymy na to, nie reagujemy, stoicko do tego podchodzimy. Czy w sposób, w jaki się komunikuję ze światem, mi odpowiada? Czy jestem zrozumiany w tym świecie? To są takie sprawy codzienne, to jest też komunikacja z rodzeństwem, z sąsiadami, więc tutaj zwróciłabym uwagę przede wszystkim na te aspekty, takie najbliższe otoczenie i to, jak się z nim komunikuje. Zdecydowanie. Co nas jeszcze czeka? 22 września mamy przejście Słońca do Wagi, Wasz dom 10, skupienie na karierze, znów kariera, czyżby tutaj był jakiś motyw przewodni i wizerunku zawodowym, także powodzenia, powodzenia kochane koziorożce. Za to tego samego dnia Wenus już wychodzi z Waszego domu, z domu kariery i przechodzi do Skorpiona, czyli domu 11. Większe zaangażowanie w cele społeczne warto wykorzystać, żeby być widzianym w grupach społecznych, żeby poruszać grupy, no bo Skorpion to jest taka wewnętrzna siła, to jest strateg i potrafi uderzyć. Skorpion to jest taki znak, który, wiecie, on się tak przyczaja, przemyśli, przeanalizuje i wie, gdzie jest najsłabszy punkt, albo wie, w którym momencie najlepiej jest uderzyć. I Wy tak możecie uderzać w dobrym tego słowa znaczeniu w duże grupy społeczne. Jeśli chcecie poruszyć tłumy, to jest świetny na to czas. Właśnie jak ta Wenus wejdzie do Skorpiona, czyli od 22 września. Oprócz tego jeszcze pod koniec września mamy znów fokus na Waszą karierę, ponieważ mamy 26 września przejście Merkurego do Wagi, czyli dom 10. Jasność, skuteczność w komunikacji, przemyślane decyzje dotyczące kariery. Tutaj jak najbardziej też tworzenie nowych sieci, kontaktów, być może jakieś nowe biznesy. Nie, chodzi mi bardziej o takie nowe, jak to nazwać, deale, nowe kontakty, które przynoszą Wam korzyść. O, może tak. Nie mogę znaleźć na to określenia.
ale Merkury to też jest to, w jaki sposób my się komunikujemy, więc warto tutaj jest komunikować po prostu, co oferujemy, dlaczego jesteśmy najlepsi w tym, co robimy i jasno dawać światu do zrozumienia, że żeby postawić na nas. Tym bardziej, że 30 września mamy koniunkcję Słońca z Merkurem w Wadze, dom 10, znów kariera. No, więc nowe pomysły dotyczące kariery, taka klarowność w tych sprawach zawodowych, jak najbardziej. Myślę, że to będzie miesiąc bardzo, bardzo skupiony na karierze i na takiej transformacji osobistej przede wszystkim, no bo mamy to wejście jeszcze Plutona do Koziorożca, ale oprócz tego na rozwoju, zastanowieniu się nad własną komunikacją i na karierze. Przede wszystkim kariera, cele zawodowe, ale jeśli nie pracujecie, bo na przykład jesteście już na emeryturze lub macie swój biznes, to też jest jako praca tutaj, macie swój biznes, to jest świetny moment, żeby błyszczeć jako eksperci, jako ci, którzy robią najlepiej to, co potrafią. Powodzenia, Koziorożce. Fajny miesiąc na Was czeka.